witam Was na swoim kanale. Ja jestem Paulina i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak na szydełku wykonać taką spódniczkę. Jeżeli interesuje Was taki film i chcecie, żeby ich było więcej na moim kanale, to pamiętajcie o subskrypcji, o łapkach, o komentarzach i zapraszam Was już do oglądania. Na sam początek najważniejsze, czyli wymiary. Całkowita długość to 35 cm, szerokość to około 38 cm. Natomiast spódniczka została zrobiona takim ściegiem, w taki sposób, że ona się, zobaczcie, bardzo ładnie i dość mocno rozciąga. I do wykonania tej spódniczki użyłam Merino Extra Fine od Dropsa i mam tutaj kolorek 42. I tak, użyłam 5 motków, natomiast jeżeli będziecie robić taki rozmiar jak ja, czyli tą samą szerokość, to zaopatrzyłabym się minimum w 6 motków, dlatego że mi ta spódniczka wyszła troszeczkę za krótka. To znaczy, jeżeli lubicie oczywiście tak krótkie spódniczki, to spokojnie 5 motków wystarczy. Natomiast jeżeli będziecie chcieli zrobić ten sam rozmiar, ale jednak dłuższą, no to zaopatrzyłabym się w większą ilość motków. Nożyczki, igła, markery i mam tutaj 2 szydełka. 3,5 i 4. 3,5 będzie nam potrzebne do wykonania ściągaczy. 4 zrobimy całą resztę. Mamy wszystko, czego potrzebujemy i zabieramy się do pracy. Moja spódniczka jest prawie gotowa. Będę Wam pokazywać, jak ją wykonać na takim krótszym odcinku, żeby było mi troszeczkę łatwiej i szybciej. Natomiast teraz chcę Wam od razu powiedzieć, ile zrobiłam oczek na samym początku. Jaki zrobiłam ten początkowy łańcuszek. Mniejszym szydełkiem zrobiłam najpierw 14 oczek łańcuszka. Zmieniamy później szydełko na to większe i zrobiłam tutaj 49 oczek łańcuszka. Natomiast tak jak mówiłam wcześniej, ta spódniczka wyszła troszeczkę za krótka, więc radzę zrobić tutaj większą ilość tych oczek. Pamiętajcie tylko, żeby to była nieparzysta ilość. I później na samym dole mam też taki ściągacz i tutaj znów zmieniłam szydełko i zrobiłam 5 oczek łańcuszka. To znaczy zrobiłam 4 plus 1, żeby przejść do kolejnego rzędu. Zaczynamy od tego mniejszego szydełka. Ja tutaj zrobiłam 6 oczek. Nie zwracajcie na to uwagi. Zróbcie albo tyle, ile podałam wcześniej, albo zróbcie tyle, jak długi chcecie mieć swój ściągacz przy pasie. I teraz to ostatnie oczko, które tutaj mam, zaznaczam markerem. Wymieniam sobie szydełko na to większe. Ja teraz zrobię jakieś 9 oczek łańcuszka, a Wy zróbcie nieparzystą ilość. Zróbcie tyle, jak długą chcecie mieć spódniczkę, ale weźcie pod uwagę to, że ostatecznie cała robótka się skróci. I tak na przykład mój początkowy łańcuszek mierzył 43 cm. Ostatecznie spódniczka mierzy 35 cm długości. Więc jak widzicie, sporo się to skróciło, więc weźcie to pod uwagę. Ja kolejny raz, jak będę robić tą spódniczkę, to zrobię właśnie zamiast 49, zrobię 59 oczek, tak żeby ta spódniczka mierzyła jednak troszeczkę ponad 40 cm. Więc od Was zależy, ile chcecie zrobić tych oczek. Ja zrobię teraz jakieś 9 oczek, żeby Wam tylko pokazać, jak to wszystko robić i już pokazuję Wam, co robimy dalej. I znów wymieniam szydełko na to mniejsze i zrobię jeszcze 4 oczka. I to będzie mój ściągacz na dole spódniczki. I robię 1 oczko więcej, bo przechodzę do rzędu pierwszego. I ten pierwszy rząd możecie przerobić w taki sposób, że wbijać się tutaj w te pętelki w taki sposób. Albo możecie odwrócić ten łańcuszek i wbijać się w tą pętelkę, która idzie tutaj po środku. I ja właśnie tak zrobię. Pierwsze oczko zostawiam i delikatnie zaciskam je na szydełku. I teraz 4 kolejne oczka tym mniejszym szydełkiem to będą oczka ścisłe. Więc wbijam się tutaj w tą pętelkę i robię oczko ścisłe. I 3 kolejne to są właśnie oczka ścisłe. I to ostatnie oczko, które tutaj mamy, od razu zaznaczamy markerem. Wymieniam szydełko na to większe i teraz będę na przemian robić oczko ścisłe, półsłupek, oczko ścisłe, półsłupek. Więc tutaj robię
oczko ścisłe, w kolejnym zrobię półsłupek, w kolejnym znów oczko ścisłe i w kolejnym znów półsłupek. I tak do samego końca, aż skończę przed markerem i skończę oczkiem ścisłym. Dotarłam już do mojego markera i teraz wymieniam szydełko na to mniejsze. Ściągamy marker i te 6 kolejnych oczek przerabiamy oczkami ścisłymi. I teraz robimy oczko łańcuszka, przechodzimy do rzędu drugiego i w rzędzie drugim te 6 pierwszych oczek przerabiamy znowu oczkami ścisłymi, ale tym razem w tylnią pętelkę. Tutaj mamy całe oczko, a my będziemy się wbijać w tą tylnią pętelkę. I w ten sposób przerabiam 6 pierwszych oczek. I to 6 od razu zaznaczam markerem. Wymieniam szydełko na większe. I teraz będziemy pracować znowu na zmianę. Oczka ścisłe, półsłupek, oczko ścisłe, półsłupek. Tylko że teraz wbijamy się w całe oczko. I tutaj robię oczko ścisłe. W kolejnym robię półsłupek. W kolejnym znowu oczko ścisłe. I tutaj pamiętajcie, wbijamy się w całe oczko. Dotarłam już do mojego markera, więc teraz wymieniam szydełko na to mniejsze. Ściągam sobie ten marker i do końca robię już tylko oczka ścisłe w tylnią pętelkę. I robię oczko łańcuszka, rząd trzeci i teraz 4 pierwsze oczka, to znów oczka ścisłe w tylnią pętelkę. Ostatnie i to ostatnie od razu zaznaczam sobie markerem. Wymieniam szydełko na to większe i teraz będę już pracować w całym oczku. I teraz zaczynam sobie oczkiem ścisłym, w kolejnym robię półsłupek, w kolejnym znowu oczko ścisłe, w kolejnym półsłupek i tak do samego końca, aż dotrę znowu do markera. I tutaj zrobię już tylko oczka ścisłe w tylnią pętelkę. I każdy rząd będzie wyglądał tak samo, tutaj się już nic nie zmienia. Tu, gdzie robimy ściągacz, zawsze oczko ścisłe w tylnią pętelkę, tutaj po tej stronie również. Natomiast tutaj zaczynamy oczkiem ścisłym, kończymy oczkiem ścisłym i pracujemy na przemian oczkiem ścisłym, półsłupek, oczko ścisłe, półsłupek i tak cały czas. I robicie tyle rzędów, ile potrzebujecie. Ja zrobiłam ich około 184, natomiast spokojnie sobie wszystko po kolei mierzcie, przymierzajcie i zróbcie tyle rzędów, ile potrzebujecie. No i kiedy mamy już wszystkie rzędy, to na końcu robimy sobie oczko łańcuszka, ucinamy spory zapas włóczki i przeciągamy przez to oczko. I teraz z bliska pokażę Wam, jak będziemy tą spódniczkę zszywać. Składamy spódniczkę na pół i ta część z wystającą do zszywania włóczką jest u mnie pod spodem. I teraz tak, tutaj gdzie mamy ściągacz po jednej i po drugiej stronie będę te momenty zszywać tym mniejszym szydełkiem. Tą część tutaj zszyjemy tym większym szydełkiem. I teraz tak, łapiemy sobie po tej stronie całe oczko. Po tej drugiej stronie łapię tylko tą tylnią pętelkę i przeciągam włóczkę. Robię oczko łańcuszka
I znów po tej stronie łapię sobie całe oczko, a po drugiej stronie łapię tylko tylnią pętelkę. Przeciągam i oczko ścisłe. I kolejne, całe oczko po jednej stronie, tylnia pętelka po drugiej stronie i przeciągamy. I ostatnie, całe oczko i tylko tylnia pętelka, przeciągam. I teraz wymieniam szydełko na to większe i teraz będę już łapać całe oczko po jednej stronie i całe oczko po drugiej stronie. I znów całe oczko i całe oczko po drugiej stronie i zszywamy. I później dojdę do tego ściągacza przy pasie i tutaj również chwycę całe oczko po tej jednej stronie, a tylko tylnią pętelkę po tej drugiej stronie. I w taki sposób zszywamy całość. Tak ten szef wygląda po drugiej stronie. Jeżeli chcecie, żeby on był jeszcze mniej widoczny, to spokojnie możecie zszyć tą spódniczkę szwem materacowym. Mi to nie przeszkadza, bo jak założę tą spódniczkę, to ten szef będzie jeszcze mniej widoczny. I to jest w zasadzie wszystko. Spódniczka jest gotowa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i wykonacie ją razem ze mną. Na dziś to jest już wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.